Yo, siema moi drodzy, witam was serdecznie w wojażach nocnych Marcela po Szczecinie. Znowu byłem w pubie, mam kepsa, którego zaraz będę spożywał w aucie, ale do auta mam jeszcze kawałek, bo jest na bulwarach. Jest godzina, widzicie? 12:11, a ja sobie idę po mieście. No, tu jest Aleja Kwiatów, zielone, ale nie będę się spieszył, bo mi się nie chce. Nic mnie nie goni. O, patrzcie, też fura stoi elegancko. Dobra, chociaż może przejdę w pół drogi. Może mi się uda, może nie. No, już mi się nie uda. Marcin na nielegalu przechodzisz na czerwonym. No. Chłopy już ruszyły tam. Ostatnio u nas tutaj był wypadek, słuchajcie, dokładnie o tam, na tym kolejnym skrzyżowaniu. Kolo wjechał, kurde, rozpierdzielił 17 osób, kurde, Fordem. Nie wiem, czy słyszeliście, pewnie słyszeliście, bo to było głośne. Jakiś dekiel, kurde. O Jezu, ale jestem głodny. No dobrze, że mam tego kepsa, bo kurde... Dzisiaj wypiłem mało. Niewiele, ponieważ fundusze na to mi nie pozwalają, więc o, zielone, idziemy. Pogodenes jest taki, że jest 7 stopni, ale trochę wiaterek wieje i jest, kurde, no, piździ, no, generalnie. Fajny pubik odkryliśmy na Starym Mieście u nas. Ukraiński pub. Sami Ukraińcy tam są. Z tego się zorientowałem. Chcieliśmy dzisiaj tam wbić, ale niestety no, nie było miejsca. Ale co dziwo, były same kobiety. Ale wiecie co? Co nas bardzo dziwi? Zawsze, ale to zawsze, jak chodziliśmy do pubu na piwo, było pełno ludzi. Później chodziliśmy właśnie na kepsa. Pełno ludzi, a teraz kurde pustki, wszędzie pusto, słuchajcie. Po kepsa byłem jedynym człowiekiem, tam w ogóle pusto było, nikt nie siedział. W pubie, tam gdzie byliśmy w Nowym Browarze, też tak nie było za bardzo to oblężone, co zawsze było oblężone. Tutaj przyszliśmy właśnie, mówię o tym kepsie, że nikogo nie było, a z boku jest czeski film, taki pub, gdzie też było zawsze pełno ludzi, a teraz nikogo. O co chodzi? O co chodzi? Nie wiem. Patrzcie w ogóle, jaka tu jest ścieżka rowerowa. Powiem wam, że od samego ode mnie, tam gdzie mieszkam, tu i w ogóle przejechać przez cały Szczecin, lewobrzeże, prawobrzeże, bo u nas takie są dzielnice, to jest po prostu bajka, bo jest cały czas ścieżka rowerowa i normalnie, kurde, jestem zachwycony. Miałem wrażenie, że ktoś za mną idzie. Ani, słuchajcie, nie wziąłem paska do spodni, ani szelek, kurde, pory mi spadają normalnie jak raperowi jakimś do kolan, co chwilę muszę je podciągać. No masakra jakaś. Jezu, jak zimno. Przede mną jeszcze taki kawał drogi. Zobaczcie, muszę się wdrapać tam o tą trasę zamkową. A to jest nasza baszta szczecińska. Pamiętam kiedyś tutaj z kolesiami to chodziliśmy, kurde. Nie była jeszcze taka skomercjalizowana, normalnie tam można było wejść i pozwiedzać, a teraz tam coś jest pewnie. No muszę się wdrapać teraz na górę, nie chce mi się, ale muszę, żeby przejść Odrę, bo po drugiej stronie Odry czeka mój mobilny domek. O Jezu, ale się zmęczyłem, kurna, tuperza. Tu stałem kiedyś na dole, to dostałem mandat, kurna, dupę, stówę. Sukinsyny. Ostatnio jak nagrywałem dla was film, to było -7 wtedy, co mi zamek zamarł w samochodzie, a teraz jest +6, także zgoła cieplej, nie? O Jezu. No i dotarłem. Teraz pójdziemy siku zrobić gdzieś w zakamarku. Znacie teren, byłem tu ostatnio, mówię, piździawka była ostra. Piździawka była ostra, a dzisiaj jest spoko. Spodnie już mam prawie na kolanach. Nie pokażę wam tego, by oszczędzić wam tego widoku. Ale już do auta dzielimy 100 metrów. Perła wyłania się zza rogu, tylko jakiś cymbał tam jeździ. Jakieś bączki kręci. Człowieku, jest 12 w nocy. Ogarnij się, ja to będę spał. O! Dźwigozaur niepodświetlone, co to ma znaczyć? Cześć. Cześć moja droga. No jestem w środku, mam 8 stopni, słuchajcie. Czas zająć się kepsem. Dobra, słuchajcie, jem kepsa
I widzimy się może później, chyba że pójdę spać zaraz, nie wiem, zobaczę. O tak. Zobaczcie ile mam stopni. 20 stopni już, moment. Jest godzina, nie wiem która, ale przed pierwszą jakoś tak jest. Idę już spać, położę się. Wpierdzieliłem całego kepsa. Już tam kurde pojeździł, jeszcze jakieś pierwsza w nocy, zobaczcie, bączki kręcą tutaj gdzieś na asfalcie, ale już się zwinęli, pojechali. O, jakiś samochód jeszcze jedzie. No nic, idę spać. Dobranoc. Siemano moi drodzy. Witam was z samego rana, jest godzina 8, tak? Sprawdźmy. Nie no co ja gadam, 9:30. Zobaczcie tam stopni w samochodzie. Widzicie? 29 stopni. Dopiero webasto niedawno wyłączyłem, bo jest masakra. Musiałem okno uchylić. Ale zobaczcie jaka pogoda. Zaraz sobie wyjdziemy na zewnątrz, połazimy trochę, spacerek zrobimy. Potem jakaś kawa. Szybka kawa. Ale tak myślę, żeby pojechać na chatę. Bo miałem wziąć, dzisiaj rowerem chcę pojeździć trochę, ale kurde z baterii zapomniałem. Z domu, tak sobie myślę, żeby sobie podjechać do domu, wziąć tą baterię, pojechać w las i tak sobie na rowerze pojeżdżę i tam sobie dopiero kawę zrobię. W takich lepszych warunkach, moich klimatach leśnych, bo takie lubię. Kamperek jedzie. No a spałem sobie jak zwykle na bulwarach. Zaraz wam pokażę jak stałem. Teraz będzie lepiej widać niż wczoraj. A wyspałem się jak mops. Jakieś wafelfini trzeba zjeść. Jedyne co mam tutaj to wafelek. O! Sobie wafelka zjem, żeby taki skapcyniały nie być. O Jezus. Przejdziemy się zaraz na marinę, zobaczymy czy jakieś stoją. Dziubasy. Ale to woda. Słuchajcie, patrzcie. No nie wiem czy to będzie widać, ale tu normalnie oszroniona jest ta. Butelczyna jest normalnie jakbym z lodówki wyciągnął, jest pod spodem po prostu. I to przy Webasto, nie? Stoi. Tylko Webasto dmucha o w tą stronę. Tu wciąga, tu wydmuchuje, a pojemnik stoi z butelkami, z piciami, z jedzeniami, takich w puszkach jest właśnie w pojemniczku stoi i jest kurde chłodne jak ta lala. Fajnie. A w aucie 28 stopni, nie? Dobra. Zakładam buciory. Zobaczcie jaka pogoda. Idę śmieci wyrzucić. Jakiś pan kontrolę śmieci robi. O! Nasze dźwigozaury. Powiem wam, wiaterek niczego sobie piździ. Kurde, jak tu fajnie na spacer. Jakbym tu mieszkał gdzieś, tam są wały chrobrego, nie? Jakbym tu gdzieś mieszkał, to bym tu często sobie spacerował. Fajne są te platformy. Ciekawe, czy to można wynająć, czy coś. A tam kiedyś tu czy to dalej było? Nie, tam chyba miałem praktyki miałem kiedyś, jak do szkoły chodziłem. Nie, o nie, tam ten budynek tak szczupkiem widzicie, wygląda trochę jak taki, dobra, nie będę mówił co. Tam przy tym elewatorze miałem praktyki, jak chodziłem do szkoły zawodowej. Bardzo fajnie wspominam ten czas. I później chodziłem też do szkoły, do technikum mechanicznego w tym samym budynku. Patrz jaka fajna motorówka. Fajna, nie? Znaczy motorówka. Ponton motorowy. A marina pusta, tam jakieś pojedyncze jednostki stoją. Tam zamknięte niestety. Wstęp strukturowo zwolniony. Nie wiem po co to zamykają, kurczę, nie wiem. Wszędzie idzie pootwierane są takie rzeczy, sobie można łazić poniżej, pospacerować. No, zobaczcie jak sobie można fajnie pospacerować tutaj. Tu jest Bosmanat. Egzaminy, czartery, kursy, rejsy. Co można kursy robić na przykład sternika. A tamte, zobaczcie, ten budynek wygląda jak wielka łódź, nie? Jak Arka Noego. I perła z daleka widać ją. Drewno magazynu, co korzystnie wpływa na klimat. Słyszycie? CO2 jest w ogóle potrzebne do wzrostu roślin. Tak a propos. O, teraz pięknie wały chrobrego widać z całej okazałości.
patrzcie jak to jest zajebiście. Kurde. Luks. Tylko bez sensu zrobili, patrzcie. Widzicie? Tu idzie ten pomost i tam idzie, a tu taka luka zostawiona, nie wiem bez sensu po co. Ja nie wiem, ja się nie znam, może tak ma być. Zapłocili to wszystko i o, dupa, zobaczcie jaki tam stateczek stoi. Chciałem tam podejść, to jest jakaś... To chyba się świeci nawet w nocy. A to wygląda jak rozpieprzone, nie? Trochę. Patrzcie, nie tylko ja tutaj spałem. Jeden kamperek, drugi kamperek. Fajna miejscówka na spanie właśnie. Tutaj jest spokój, cisza generalnie. Nie wiem, tam jest trasa, ale nie jest zbyt głośna. A tam też kamperek popycha. Kurde. Teraz moje marzenie kiedyś takiego kamperka sobie sprawić, że tak powiem, było fajnie. Patrzcie, ja czegoś naprawdę nie rozumiem. Zobaczcie ile miejsc wolnych do parkowania jest. To stanął koło mnie, zobaczcie tam. No bliżej jeszcze mógł stanąć. Rewelacja, nie? Jestem już w lesie. No, teren może niezbyt ładny. Znaczy tu ładne, nie? Tutaj jest lasek, ale tutaj jest jakieś tam coś tam. No nieważne, tak sobie stanąłem. Stanąłem, żeby zrobić sobie po prostu kawę. I to jest właśnie dobre w mobilnym domu, że można sobie stanąć wszędzie. No i sobie zrobić tą kawę, nie? Więc sobie zrobię. Teraz mój cały serwis jest w bagażniku. O, tutaj jest mój cały serwis. Muszę go wydobądź. O, jest serwis. Ja kawę muszę wypić. Ja kawę muszę wypić. Znaczy, ja kawczana muszę wypić, bo zaraz będzie cholera. Łeb mnie bolał. Takie uzależnienie. Nalejemy. Cyk, fuch. Patrzcie, mam taki stolik mobilny. Teraz cyk, fuch. Ta kuchenka. Marcin, umyłby się. No muszę umyć w końcu. To wszystko. Coś tu jedzie jakiś złamas. Po co tu jedziesz, złamasie? No to jest coś, żeby tutaj jakiś samochód jechał, to jest takie zadupie w sumie koło mnie, koło domu. No zaraz zawróci, bo tam pojedzie, tam nic nie ma. No chyba, że tam jakiś pracownik jedzie, co wątpię. Stawiamy. O. I kawczan będzie się robił. Ale mnie, kurde. Musiałem gaz wymienić, bo się kurczę pierun skończył jeden. Nawiążę teraz do tego, co mówiłem ostatnio w odcinkach, że tam szukam pracy i w ogóle. No szukam pracy, powysyłałem parę CV. Odezwała się już do mnie jedna firma, ale nie powiem jeszcze o co chodzi, gdzie, jak, na co, po to, żeby nie zapeszać po prostu. Ktoś tam mi napisał, no to Marcel do roboty jest dużo. Nie wiem, czy ten komentarz był złośliwy, agresywny, czy co. No mniejsza o to. No otóż no, pracy jest dużo, zgadza się, ale jak zobaczysz ile płacą za tą dużą ilość pracy, to się można za głowę złapać, nie? No minimalna krajowa. No, wszyscy minimalną krajową. No sorry, no kurczę, no nie. No minimalna krajowa nie. Oczywiście od groma jest roboty. Ale raczej bym chciał pójść w kierunku coś, co mnie zainteresuje, a nie brać byle jaką robotę, żeby tylko iść do pracy, nie? Wiadomo, że praca nie hańbi, każdą można wykonywać. No ale jeszcze raz powtarzam, chciałbym robić przynajmniej coś, co sprawiałoby mi jakąkolwiek przyjemność, a nie, że musiałbym chodzić do pracy, bo muszę, nie? Już tak pracowałem, także wiem. Nie? Ale powiem wam tak, że mimo, że pójdę do pracy, nie zaniecham swojej działalności gospodarczej, bo chcę ją po prostu rozwinąć, także to nie jest tak, że pójdę na etat i przestanę zajmować się swoją działalnością. Nie, dalej będę próbował rozwinąć swój biznes. Wiecie, no kto próbuje, ten coś ma, nie? Bo jak można marudzić na swój los i nic nie robić w temacie i ciągle się zamartwiać, ale nie o to chyba chodzi. Dobra, słuchajcie, zaczyna mi się smażyć woda. Tutaj już mam poprzygotowywane co trzeba. O, cyk, fuch. Nic nie jadę, w ogóle mało jem. Pewnie z nerwów. Dziękuję wam za wpisy. Bardzo to doceniam, jeżeli chodzi o całą moją sytuację. No, pojawiły się też tam niektóre komentarze takie, których wy nawet nie widzicie po prostu.
No, że tak powiem brzydko, są ludzie, żeby jeszcze komuś w tej sytuacji dojebać, że tak powiem brzydko. No, ja się nie przejmuję takimi rzeczami, ja już się odporniłem generalnie na hejt, bo wiadomo, że ludzie hejtują wszystko i wszędzie i wszystkich. Także no, nie ma się co przejmować. No nic, czekam, zjem to sobie. Już jestem pod chatą blisko, po prostu to jest miejsce, kurczę, blisko mojego miejsca zamieszkania. Nie chcę jechać, dzisiaj niedziela. Pewnie wszyscy śpią, jak znam życie, to siedzieli do późna wczoraj i nie chcę ich po prostu budzić, bo jak wejdę, mój szatan Ramzes zacznie mnie, kurczę, obskakiwać i pobudzę wszystkich. Także sobie tutaj rozbiłem mały obóz pod chatą i sobie ten, kurczę, odpoczywam. Można powiedzieć, odpoczywam. Powiem wam, takie wyjazdy mnie wyciszają, jak gdzieś jadę, bo siedzę w domu, to tak myślę, kurde, czasami spać nie mogę do tej całej sytuacji, a tak jak pojadę, to chociaż na chwilę mam wytchnienie. Za tydzień wyjeżdżamy, biorę syna, jedziemy do tego Kołobrzegu, obiecałem mu już na tą inscenizację Bujo Kołobrzeg. Ciężko mi pogodzić finanse, generalnie, żeby na takie wyjazdy też kosztują, no, w obecnej sytuacji jest mi ciężko i to będzie na razie chyba ostatni taki wyjazd gdzieś dalszy. Potem dopiero będzie zlot na Pstrągu, ale to też jest pod wielkim znakiem zapytania jak dla mnie, bo wiecie, jak rozpocznę pracę, to może być tak, że nie będę mógł jechać, bo będę musiał pracować, a no przecież nie pójdę na wolne albo nie wiem, na L4, kurczę, nie będę takich numerów odwalał, żeby po prostu pojechać, nie? To nie o to chodzi. Są rzeczy ważne i ważniejsze, także wybiorę tą ważniejszą, czyli pracę. Kurde, jeszcze się szykuje te sforne. Kurde, no ciężko będzie mi pogodzić te finanse. Nie wiem, jak ja to zrobię. Sforne gacie ode mnie od domu jest 300 km chyba. No to trochę na paliwko trzeba zużyć. Dla niektórych niedużo, dla mnie w tej chwili to jest bardzo dużo. No ale zobaczymy. Dobra, jeszcze nie użalam nad sobą, bo to nie o to chodzi. Trzeba zupona zrobić. Słuchajcie, to tyle. Już jest 11:30, zanim zjem sobie, będzie 12. Będę zmykał w chatę. I kurde, jeszcze miałem na ten rower iść. No kurde, zapomniałem baterii. Już ty sklerotyku, Marcin. No nic, dobra. Trzymajcie się, kochani, do następnego odcinka. Salut.